Piotr Płaszkowski. Igor Murawski. Historia, archeologia, tajemnice. Zapraszamy! Mój rodzinny Wrocław co jakiś czas daje o sobie znać. Generalnie Wrocław w kontekście historii tej drugowojennej rzeczywiście jest dość charakterystyczny, bo był twierdzą, która właściwie praktycznie broniła się niemalże tak jak Berlin i do samego końca. I w samym efekcie miasto wygląda jak wygląda. Tak? I, całkowicie było zniszczone. Ta odbudowa poszła jak poszła. Znaczy ja mówię tak z takim dystansem, ale w każdym razie chcę powiedzieć, że tak jak na Warszawie powstanie warszawskie jakby piętno swoje odznaczyło w sposób zdecydowany, tak jak na Wrocławiu właśnie te 3 miesiące oblężenia też zrobiły całkowite spustoszenie miasta i to, że co jakiś czas, właściwie raz w miesiącu co najmniej patrole rozminowania muszą przy okazji jakiegoś remontu podjąć jakieś niewybuchy, niewypały i inne rzeczy niebezpieczne. W każdym razie dość często jesteśmy tego świadkami w tym mieście. Rzadziej dochodzi do tego typu odkryć jak też chyba miesiąc temu, gdzie przy okazji ekshumacji prowadzonych na jednym z cmentarzy odkryto szczątki 10 najprawdopodobniej mieszkańców niemieckich miasta, którzy nie przeżyli. Tutaj taka wstępna analiza tych szczątków wykazała, że byli to pozbierani z ulicy ludzie i powrzucani. I to jest rzadka sprawa już na tym etapie, bo mniej więcej do lat 50., 60. jakby uporano się jakby z tematem. Ale też nie o tym będę chciał mówić, bo tutaj bardziej była właściwie już czerwcowa informacja. Odnaleziono 50 hełmów. Okay. I to tak nomen omen w pobliżu Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Okay. Oczywiście zupełny przypadek, bo tutaj przy remoncie nawierzchni robotnicy natrafili. Liczba robi tutaj wrażenie, tak? Bo to jest 50 różnych typów. Tak? To są wczesne niemieckie hełmy i pierwszowojenne, później te M35, M42, nawet polski wzór 31 się zachował. Wiesz co, tam były koszary, bo to w ogóle przy ulicy Koszarowej, i tam rzeczywiście takie było zagłębie koszarowe i tam rzeczywiście stacjonowała niemiecka jednostka. Z tym, że to powiedzmy nie było na wyposażeniu jakby niemieckiej armii, a raczej takich jednostek pomocniczych, które na wypadek jakiegoś zagrożenia, bombardowania miały się... magazynowa akcja. Taka magazynowa akcja. Robi wrażenie jakby, że to jest 50, tak? Że to jest sporo, ale z drugiej strony ja sobie przypominam taką akcję też w Dolnośląskiej, Głuszycy z kolei, gdzie były prowadzone na stadionie w ogóle głuszyckim pracę, rozkopano go całkowicie. I ja nie chcę tutaj przesadzać, ale tam było kilkaset hełmów. Robiło to wtedy niebywałe wrażenie, natomiast to było dobre kilkanaście, jeżeli nie tam 20 lat temu. Tak naprawdę. Ale jakby ten Festung Breslau, jakby ta II wojna światowa w mieście takim jak Wrocław co jakiś czas daje o sobie znać. Notabene mamy tutaj w naszym muzeum w Arsenale jedną z większych kolekcji w ogóle takich hełmów, hełmów w ogóle w kraju. Co się w ogóle z tymi, one tam trafią? Wiesz co, tutaj wojewódzki konserwator zabytków będzie decydował, gdzie one, wiesz, pytanie, czy ten stan różny jest ich, ale w każdym razie konserwator będzie decydował o tym, co, gdzie i jak te hełmy trafią, co zasilą. Takich pewnie jeszcze niespodzianek nas wiele czeka. To mi przypomniałeś, jak mówiłeś o tych szczątkach znalezionych. To też jest taka też charakterystyczna dosyć sprawa, prawda? Bo ja pamiętam z kolei z Gdańska, jak na podwórku mojej babci, wiesz, tam się bawiliśmy i babcia im powiedziała, że tam jeszcze po prostu pod tą piaskownicą jeszcze... No tak. Także... To we Wrocławiu mamy z kolei takie historie, że całe osiedla powstawały na przykład na cmentarzach. No tak, tak.
i dzieciaki rzeczywiście, ja nie, ale dzieciaki rzeczywiście mają takie wspomnienia, nie? Że bawią się No i, tak, i, tak, i tak, tutaj gdzieś tam kości zaczynają wychodzić, także no to jest nie do uniknięcia. To trzymając się Polski jeszcze, to jest oczywiście taka duża informacja, to w różnych serwisach już było, więc tak króciutko tylko, bo mamy się czym pochwalić, to rzadko kiedy jakby archeologicznie mamy się czym pochwalić, chociaż ostatnio jest tego całkiem sporo, jest taka seria. Jest wysyp. Cała wiesz, ta kwestia kołobrzeskiej Wenus, prawda, i tak dalej, to jest bardzo, bardzo fajna sprawa. I tu mamy też prehistorię, bo mówimy oczywiście o autentycznie najstarszym na świecie bumerangu. I to jest bardzo, bardzo fajna sprawa, bo to jest odkrycie z roku 1985, więc już jakby sporo. Też tak jak z tymi meteorytami, tak? I z tą biżuterią tworzoną przez meteoryty. Także taka trochę historia, gdzie tylko odkrycie dawne, ale jakaś taka weryfikacja przy tak. pomocy jakby współczesnych technik, prawda? To jest... Tak, i tu jest takie spore przesunięcie, bo oryginalnie, bo tam jakiś materiał został znaleziony oprócz tego. Kości chyba, powiedzmy, prawda? że to jest duża rzecz w ogóle, tak? Bo zostało zrobione z kła mamuta, wykonany tenże bumerang, pięknie w ogóle wykonany, to jest jakby dzieło sztuki samo w sobie. Tak. Natomiast, i to też jest właśnie ciekawe, wiesz, bo też jest taka kwestia tego, czy rzeczywiście to było używane do polowań, prawda? Już panuje taki mit, bumerang musi zawsze wrócić i tak dalej. No ten akurat wiemy, że on nie wraca. To jest jakby takie narzędzie. Natomiast mógł być używany do tego, ale mógł, ze względu na to, że jest pięknie wykonany. Też jest oczywiście teoria mówiąca o tym, że mógł to być przedmiot rytualny. Ja wiem, że tutaj cała masa ludzi się jakby w tym momencie żachnie i będzie się śmiać, no bo bardzo często archeolodzy używają tej etykietki przedmiot rytualny, kiedy tak naprawdę nie możemy mu przypisać danego kontekstu. Ale tutaj w tym przypadku ja bym się wcale nie zdziwił, tak? Bo mówimy o bardzo odległej przeszłości, a przedmiot jest naprawdę wykonany z wielkim pietyzmem. No i tu bardzo by mi się ten koncept podobał. Natomiast no mamy się naprawdę czym pochwalić, bo bumerangi są generalnie kojarzone z Australią. Właśnie. Nasz bumerang jest o dobre 20 000 lat aż starszy od tych australijskich, znanych z Australii. Więc tu mówimy w ogóle, wiesz, o jakichś rzeczy. Inne rzeczy z Europy, które były znane, to jest z Jutlandii 7000 lat, Dania i Niemcy, fragmenty, to są drewniane zresztą, sprzed 2000 lat. Ale to też zobacz, że w ogóle forma, jeżeli faktycznie to są, no tak jest przyjęte, więc chyba tak musimy przyjąć, rzeczy, które były używane w sposób bardzo taki praktyczny do polowań i tak dalej, to forma danego narzędzia, danej broni, ona utrzymuje się niesamowicie długo, tak? Dlatego, że... Właśnie, jak to jest, że ona jest kojarzona z Australią, tak? To jest też ciekawostka. No wiesz, prawda? to znaczy masz... A u nas zaniknęła tak naprawdę, czy mi się wydaje? Znaczy, no wiesz, jeżeli masz w Europie znajdowane sprzed 2000 lat, tak? To znaczy, że tutaj to też się gdzieś tam utrzymało. Samo to, że ta forma zaniknęła, ona to nie jest do końca jakby dla nas zrozumiałe cały ten proces, no bo przedmiot ewidentnie bardzo dobry w tym sensie właśnie, chyba że mówimy faktycznie o głównej funkcji takiej bardziej rytualnej, tak? I wtedy to miałoby po prostu sens, no bo te 2000 lat, tam później się zmienia to wszystko, zmienia się system wierzeń i tak dalej. Ale z drugiej strony wiemy, że w Australii te bumerangi spełniają bardzo praktyczną formę broni po prostu, czy narzędzia łowieckiego. Więc to jest ciekawa sprawa, natomiast no, mamy się naprawdę czym pochwalić, bo jest i najstarszy, i zdecydowanie najpiękniejszy. Tak tylko wrzucam, bo to jest taka fajna ciekawostka. Jasne. Wiem, że śledzisz losy wraku San Jose.
Pewnie, każdy. No, Fan kto poszukiwań nie podwodnych. śledzi. Tak. No, tu mamy tu cały czas kontrowersji. W ogóle tutaj tak, mamy tych warstw. Święty w ogóle, Graal wraków tak zwanych. Tak. Tak, i tam też znany z tej prawnej batalii przecież, to jest już cała epopeja, natomiast no tutaj ta kolumbijska marynarka wojenna, no to przejęła przecież w tej chwili jakby to poletko badań. Ale rzeczywiście prężnie działają, bo tutaj stanowisko archeologiczne zostało utworzone na terenie, na dnie właściwie, w pobliżu tego wraku i na samym wraku. On dość głęboko leży, bo tutaj jest też wątpliwość, czy to jest tak naprawdę San Jose, czy nie do końca San Jose, tak? Bo tutaj są zdania podzielone cały czas. No i tutaj jakby o wraku wiemy dużo, o San Jose jako okręcie wiemy dużo, natomiast jakby nie ma tej kropki nad i, tak, żeby Tak, postawić. tej ostatecznej identyfikacji. Więc no, bo on zatonął w 1708 roku, prawda? Potyczce z brytyjskim okrętem, z tego co pamiętam. I teraz tak, dzięki bardzo precyzyjnemu obfotografowaniu i oczywiście wspomaganemu komputerowo i jakby przy zastosowaniu najnowszych technik jakby tworzenia i przybliżania obrazu, udało się, wyobraź sobie, zidentyfikować część monet, Okay. które No to jest zawsze tak. najlepszy do identyfikacji, prawda, do datowania i tak dalej. Tak, i tu właśnie artefakt. nawet tutaj badacze podkreślają właśnie ten element, że dzięki temu udało się ustalić, że jakby kolejny kamyczek jakby do tej teorii, czy właściwie tezy, że to jest San Jose, Okay. bo właściwie niepoliczalna jest liczba tych monet oczywiście, natomiast udało się je zidentyfikować. I udało się identyfikować je na tyle, że odczytano mniej więcej datę, w której zostały wybite. I one rzeczywiście są tuż przed rokiem 1708. I rzeczywiście też udało się zidentyfikować najprawdopodobniej mennicę w Limie. Także to są takie, mówię, to są drobne aktualizacje, drobne informacje, natomiast to jest taki Podgrzewają cały kolejny czas jakby atmosferę wokół. kamyczek do tego, że to jednak jest San Jose, to jest ten No to słynny będzie, wrak. powiem Ci, będzie wszystko naprawdę, naprawdę niesamowite. No, będziemy to Tak, śledzić. to co oczywiście. jakiś czas, ale fajnie, że wreszcie już nie pod kątem prawnym, tak, tych batalii, a właśnie już pod kątem takim typowo badawczym. Super sprawa. Piraci to jest jedna z rzeczy, która nas napędzała, kiedy tworzyliśmy nasz projekt karaibski. Przypomnijmy, może szybciutko, bo to dla tych widzów, którzy będą chcieli, można znaleźć materiały na naszej stronie, o naszej wyprawie. No generalnie Karaiby kojarzą się wszystkim, bardzo słusznie zresztą, oczywiście z piratami. My szukaliśmy bardzo konkretnego jednego skarbu, w którym gdzieś tam piraci się przewijali, bo oni też próbowali go znaleźć i tak dalej. Natomiast cała ta sprawa jakby piractwa, no to jest kilka wieków, prawda? Bo w zasadzie można powiedzieć, że To się nie skończyło. to się nie skończyło, ale też jakby te wcześniejsze, bo XVI-wieczne, angielskie sprawy, chociaż ten złoty wiek to jest początek XVIII wieku. Wiek to może za dużo powiedziane, bo to się wszystko jakby zamknęło w kilku dekadach raptem, ale jest rzeczywiście w takiej masowej wyobraźni Karaiby, no to jest taki raj dla piratów. I słuchaj, no każde poszukiwania pirackich pozostałości to są emocje, to są fantastyczne sprawy. Ja niedawno widziałem taki filmik dziennikarzy Top Geara, pamiętasz ten brytyjski samochodowy po prostu program i tak dalej. Oni tam się trochę nabijali, tam szukali skarbu też słynnego pirata No proszę, a tego nie widziałem. na plaży, to Ci później podeślę link.
Ale generalnie padło tam kilka takich jakby stwierdzeń, które nie są zgodne z prawdą. Bo, na przykład, tak? Ludzie generalnie uważają i taki jest przekaz większości w ogóle historyków i większości osób, które się tym zajmowały, że na przykład nigdy nie znaleziono skarbu piratów, tak naprawdę, okay? Że mówi się o skarbach, o piratach, którzy zakopują swoje skarby i tak dalej, natomiast nigdy nie znaleziono pirackiego skarbu. To jest absolutna nieprawda. Ja mogę wymienić kilka. Rozmawialiśmy, zdaje się, że w trakcie naszych rozmów o Indianie Jonesie i tych wszystkich jakby sprawach skarbowych rozmawialiśmy o Howardzie Jenningsie, prawda? A tak. Tam jest świetnie opisane autentyczne odkrycie autentycznego skarbu pirackiego, chociażby, to jest jeden z przykładów, tak? Także do takich rzeczy dochodziło, no ale gdzieś tam to tak jest, dziwnie jest to połączone, bo kojarzymy skarby z piratami, a jednocześnie, wiesz, sceptycy próbują to od razu tak ściąć. No, zresztą jest to niewłaściwe, bo takie skarby jak najbardziej były. Tutaj mówimy o Nassau na Bahamach, port piracki, praktycznie coś takiego, wiesz, jak Port Royal na Jamajce. Ty chyba, przypomnij mi, ale chyba nie oglądałeś serialu Black Sails, prawda? Nie. Okej, no to czeka Cię wielka przyjemność, bo jest to naprawdę świetny serial. Ja jestem generalnie jakby fanem piractwa, szeroko rozumianego i uważam ten serial za jeden z najlepszych. I to się wszystko dzieje tam właśnie. To się wszystko dzieje tam i powiem Ci, że wiesz, jak na taką produkcję filmową i jakąś tam serialową, od dziwo, bardzo, bardzo dobrze to się z historią jakby składa wszystko, wiesz. Proszę bardzo. Tam są oczywiście są pewne takie wolności po prostu literackie i tak dalej zastosowane, czy twórcze, ale generalnie jest to bardzo dobry serial, który Ci polecam. Natomiast w tej chwili Sean Kingsley, z którym już współpracowaliśmy i ja od czasu do czasu koresponduję, to jest taki pan, który wydaje taki online magazyn, który się nazywa Wreckwatch i generalnie wszystko, co jest związane z archeologią podwodną, ale nie tylko, bo on kiedyś też zainicjował takie badania związane z Kartagińczykami, ich obecnością w Hiszpanii i tak dalej, więc to są takie wszystkie tematy eksploracyjne, które gdzieś tam z morzem się łączą. On się tym zajmuje, bardzo, bardzo fajny i aktywny człowiek, archeolog, ale z taką pasją, wiesz, właśnie do poszukiwań skarbów i tak dalej. Więc on zdobył pozwolenia i szykuje się wyprawa we wrześniu do Nassau i będą badać wraki wokół tego portu pirackiego. Także to nas bardzo, czekają bardzo, emocje. bardzo to będzie ciekawe, dlatego że te materiały, które on w swoim tym Wreckwatch piśmie publikuje, to zawsze są, wiesz, bardzo konkretne, zawsze bardzo fajnie wizualnie opracowane rzeczy. Także myślę, że czeka nas naprawdę taki fajny czas odkryć. Póki nie możemy wrócić Dopóki na my naszą nie możemy wyspę, wrócić na naszą wyspę, bo tak. tutaj fajnie, że on tak świetnie sobie tutaj poczynia, ale mi się wydaje, że nasza historia i tak jest fajniejsza. No, nasza historia jest może o tyle fajniejsza, że jest bardzo skondensowana, bo mamy, wiesz, mamy jest piratów, morska, jest mamy lądowa, konkwistadorów, oczywiście. mamy tubylców, prawda? Tak. Mamy podwodne, Mamy określone rzeczy podwodne bardzo, i mamy wreszcie jaskinie na lądzie w gęstej dżungli i tak dalej. Więc jest ten. Niemniej jednak. Nie bardzo fajnie. To nie, że zazdroszczę, chociaż... A ja może zazdroszczę, dokładnie, co tam? Ja zazdroszczę. Trochę zazdroszczę. Zazdroszczę. No bo tam są w ogóle, wiesz, tam są
kluczowe w ogóle takie dla świata pirackiego, od Henry'ego Averego po Czarnobrodego i tak dalej. To są postacie jakby, wiesz, absolutnie kultowe. Przestępcy wszystko, żeby nie było, oczywiście, ale jest olbrzymi potencjał. Wydaje mi się, że jest olbrzymi potencjał, dlatego że ci ludzie rzeczywiście, wiesz, łupili i ukrywali skarby. To nie dało się tego wszystkiego przepić, przetańczyć w NASA, Nomen Omen i w różnych innych To dziwne, portach nie? pirackich. Że nie dało się właściwie. Jakim cudem? Dlatego, że tego było po prostu, tego było taka masa. Nie? Okay. Henry Avery chociażby jest, to kiedyś opowiem może szerzej, ale tylko taki przykład. Nie? Henry Avery jest takim przykładem pirata, który osiągnął sukces, bo wiesz, flotę Indii w ogóle złupił. O skarbach to ciężko mówić. To chyba by trzeba było tego właśnie San Jose, ten galeon, ale podejrzewam, że skarby Averego były ciekawsze. Także bardzo fajna sprawa i myślę, że na pewno będziemy, ja postaram się w ogóle nawiązać taki bliższy kontakt i będziemy mieli te informacje, może częściej będziemy śledzić ten projekt jakby bezpośrednio. Fantastycznie. W ogóle taka drugowojenna ciekawostka wielowymiarowa właściwie, bardzo ściśle połączona ze współczesnością, a to lubimy takie historie. Rzecz dzieje się na południowo-wschodnim wybrzeżu Irlandii, nieopodal miejscowości Dundalk. I jest tam takie miejsce odwiedzane na jednym ze wzgórz, bardzo i przez miejscowych, i przez turystów, którzy tam dość często przyjeżdżają, a mianowicie miejsce katastrofy amerykańskiego bombowca Liberator. I rzeczywiście ten samolot tam się rozbił w 1942 roku, w bardzo gęstej mgle. W 50. rocznicę, w 1992 roku miejscowi postawili tam taki symboliczny pomnik, a w 2022 ten pomnik został uzupełniony w ogóle gablotą, fragmentem wału korbowego, w ogóle taka instalacja fajna powstała, a niezależnie od tego w ogóle obok jeszcze leżały fragmenty podwozia w ogóle od tego dokładnie w tym miejscu samolotu, tak, się w miejscu rozbicia w ogóle, wiesz, fajnie, bo miejscowi chcieli upamiętnić, więc to się zadziało, w ogóle super pomysł bo przecież takich miejsc na przykład choćby w Polsce też jest sporo, gdzie samoloty się rozbijały, szczątki były wydobywane, miejsca oznaczane, jakby historie też odtwarzane lotów czy okoliczności katastrofy, zestrzeleń, także a takiego pomysłu mam wrażenie, że brakuje, a na ilustracjach Państwo zobaczycie, że to całkiem fajnie wygląda, ale tak jakby miejscowa społeczność była silnie związana z tym miejscem, że w momencie, akurat taki incydent miał miejsce całkiem niedawno, nagle ku rozpaczy właściwie, a zaraz powiem dlaczego rozpaczy, te fragmenty, powiedzmy pomnik został, tak, tutaj nikt go nie naruszył, natomiast te leżące obok fragmenty podwozia tego Liberatora zniknęły. I teraz wyobraź sobie tutaj i miejscowi pasjonaci. Kolekcjonerzy czy złomiarze? No właśnie. No, tu akurat sugerowano bardziej złomiarzy, że na wysokogatunkowość jakby tego stopu metalu, z którego były wykonane te elementy podwozia, całkiem kompletne tak naprawdę, no, że one skusiły raczej amatorów żelastwa. No i w ogóle straszna rzecz się stała. Oczywiście rzecz została zgłoszona na policję. Policja jakieś takie wstępne jakby czynności wykonała, ale generalnie policjant tutaj, pewnie konstabl, tak, poradził jakby tutaj miejscowym takim, no, tym, którzy się najbardziej zatrwożyli jakby sytuacją, żeby opublikować w ogóle apel o zwrot, poinformować jakby społeczność i na Facebooku rzeczywiście taki post powstał. Wyobraź sobie jakimś cudem, a może nie cudem, może to właściwie jakby informacja się rozprzestrzeniła, odsłon było 420 000. I podziałało, wyobraź sobie.
taki apel o to, żeby... No wiesz, jest to konkretny samolot, prawda? Jest to No, konkretny konkretna samolot, w ogóle ja mam wrażenie, że tutaj jest ta siła, bo to wiesz, jakby nie ma dramatyczne okoliczności katastrofy są, tak? No bo była katastrofa, 15 członków załogi zginęło, 4 przeżyło. Dla lokalnej społeczności to było duże, natomiast no wiesz, mówimy o II wojnie światowej, o wielkiej skali właściwie tego typu zjawisk. Natomiast no tutaj mówimy też o Irlandii, to też jest jakby stan ducha chyba trochę i inne postrzeganie jakby tej swojej lokalnej też przeszłości. W każdym razie zadziałało, bo właściwie nazajutrz po opublikowaniu tego posta policja otrzymała informację. Okazało się, że chyba były za ciężkie te fragmenty podwozia, bo one właściwie ktoś je zabrał, ale najprawdopodobniej nie był w stanie ich gdzieś przetransportować dalej i porzucił tuż obok szlaku. Także to jest taka fajna historia z happy endem, w bardzo dużej mikroskali, to dobrze, ale też pokazująca, zobacz... Ale to jest... złapano te osoby? Nie, czyli nie wiemy wciąż jakby... Nie wiemy tutaj okoliczności. Wiesz, może ktoś sobie zrobił jakiś żart, tak, gdzieś próbował. No dobrze, że może po odzyskano pijaku, ale nie, jakby tutaj, jakby też później już w komentarzach ci inicjatorzy właściwie tego apelu powiedzieli, że nam nie chodzi o to, żeby ukarać winnych, tylko chodzi o to, żeby odzyskać to, co było przynależne temu miejscu. Jasna sprawa. Także fajny, nowy wymiar tej współczesności w kontekście jakby historii to jest zawsze fajne. No, zdecydowanie. Fajna sprawa. Okej, II wojna światowa. Dużo jest w ogóle takich rzeczy, że wiemy o pamiątkach, no bo to tak trzeba nazwać, bo to oryginalnie był łup żołnierzy amerykańskich na przykład, prawda? O łupach żołnierzy sowieckich jakbyś nie będę się tutaj wypowiadał, ale bardzo często Amerykanie, którzy gdzieś tam się przechodzili przez Niemcy w tych ostatnich fazach II wojny światowej, no też łupili, prawda? Tak. Z tym, że podejrzewam, że zdecydowana większość jakby tego, co łupili, to były właśnie takie trochę pamiątki. Potem na pewno były, były na pewno osoby trochę jak, nie mieć wiem... bagnet, mieć P38 na przykład, pistolet. Pewnie tak, znaczy wiesz, na pewno różne były osoby, wymiary. może nie tak Żelazny jak to było krzyż. pokazane w Złocie dla zuchwałych, ale też na pewno było sporo osób, sporo żołnierzy, którzy no, po prostu chcieli się wzbogacić, prawda? Ale zdecydowana większość, myślę, że to była kwestia po prostu takich suwenirów wojennych. No i one lądowały sobie w Stanach, prawda? Tak. I to często są bardzo fajne, ciekawe rzeczy. Tutaj mam historię z Muzeum Eldred w Pensylwanii, Muzeum Wojskowego właśnie, do którego trafił niedawno gobelin, wyobraź sobie. Więc to jest rzadka sprawa sama w sobie, natomiast gobelin rzeczywiście bardzo rzadki, dlatego że wisiał sobie w willi Heinricha Himmlera. No proszę. Tak, i którą miał nad jeziorem w Tegernsee w Niemczech. Bardzo fajnie wyeksponowany, wiesz, w takim najważniejszym miejscu tej willi, kiedy tam żołnierze dotarli. Wiemy, że był to na przykład 636 batalion niszczycieli czołgów. Nie wiem, po polsku pewnie to się jakoś tam inaczej nazywa. Okay. No, bardzo dobrze. Oni tam dotarli i generalnie tam nawet była jakaś pani, któryś z tych żołnierzy mówi, proszę się nie niepokoić, to sobie tylko... No i tam zaczęli, wiesz, biegać po tym całym domu. Jednej z wielu rezydencji, tak? Tak naprawdę. Jednej z wielu rezydencji. I każdy coś tam brał. Młody żołnierz, Christian Lizela, który przeszedł w ogóle całą jakby drogę od 1942 roku właśnie do końca II wojny światowej. Brał udział w 5 dużych bitwach, łącznie właśnie z kampanią w Ardenach i tak dalej. Dachau wyzwalał, gdzie zdobył brązową gwiazdę, między innymi. Lizela, nie namyślając się, po prostu zwinął ten gobelin i tyle. Pod pazuchę. I wyobraź sobie,
To chyba jest spory w ogóle, wiesz, to nie jest tak, A, że to pod nie taki. pazuchę, ale go generalnie nie otwierał nawet, nie, wiesz, jakby nie przyjmował. rozwinął Po prostu z powrotem. przyjechał z nim do domu, gdzieś tam go włożył i tyle, nie? I dopiero rodzina teraz jakby przekazała ten gobelin do tego muzeum z tą historią. No i okazuje się, że to jest faktycznie, wiesz, bardzo taka rzadka sprawa. Tutaj znowu nas pewnie algorytm po prostu będzie ścigał, bo zaś mówimy, wiesz, o nazistach O nich. i tak dalej. Tak. O nich. No ale to jest historia, jakby nie patrzeć. I to jest fajna sprawa. Zobaczysz sobie zdjęcia później, bo no generalnie to aż epatuje taką właśnie no, rzeczami, które kojarzysz z Himmlerem, z Ahnenerbe, z całą tą w ogóle, wiesz, jakby ideą, bo mamy aryjskiego, pięknego blondyna. po Znaczy, prostu. narodowy socjalizm. Tu jest real. bardziej, wiesz co, to jest ten rodzaj tej mitologii i jakby ikonografii, w kierunku, w którym szedł Himmler, czyli gdzieś tam, wiesz, jest okultyzm, gdzieś są te mity pangermańskie i tak dalej, i tak dalej. I to jest taka ciekawa sprawa, bo faktycznie jest imponujący, natomiast okazuje się, że to nie byle jaki, no zresztą możemy się domyślać, że nie byle jaki, bo wisiał u Himmlera, więc ten wykonał go, zaprojektował właściwie, bo ja sobie poszedłem za tropem w ogóle tego zabytku, jakby nie patrzeć, profesor Karl Dibicz. I Dibicz, znaczy w zasadzie wykonała go w ogóle też jego siostra Elsie Ziefert. Natomiast Dibicz jest o tyle ciekawą postacią, że właściwie jest związany, wiesz, z nazistami od początku, ale zajmuje się tą stroną właśnie graficzną, projektami różnego rodzaju. To jest człowiek, bo często się uważa, to też jest jeden z takich mitów, mówi się Hugo Boss, no tak? właśnie. I Hugo Boss wykonywał w ogóle te mundury i tak dalej. Projektantem był właśnie Dibicz. Tak. Dibicz jest też projektantem kultowego kordu, tak? Kordzika SS na przykład, tak? On zajmował się, miał całą masę różnych rzeczy, miał między innymi, wiesz, fabrykę porcelany, gdzie o takiej dziwnej nazwie Allah, gdzie te wszystkie po prostu rzeczy robił. I tu widać, wiesz, że jakby Dibicz całkowicie rozumiał, bo był też autorem potężnego gobelinu, który najprawdopodobniej oryginalnie wisiał, może był zaprojektowany do Reichstagu, jest to tak zwany Wielki Gobelin Rzeszy. Natomiast oryginalnie potem został przeniesiony gdzieś tam do kancelarii Rzeszy, potem gdzieś miał wisieć u Hitlera w gabinecie i tak dalej, i tak dalej. Potem różnego rodzaju rzeczy się z tym gobelinem dzieją. On też przetrwał, ale Dibicz doskonale jakby rozumiał całą tą ideologię i też tą kwestię symboliki, którą Himmler starał się przekazać. Wiesz, z tego gobelinu, tak jak mówię, bije ta cała ich taka po prostu gdzieś tam na krawędzi tego okultyzmu. No jest to ciekawe, dlatego to daje. Natomiast sam Karl Dibicz był oczywiście nagradzany. To nie jest tak, że on projektował ten uniform SS i jakby nic więcej, bo on był jakby członkiem tej organizacji również, prawda? Tam generalnie był też nagradzany, był przydzielony do tego SS regimentu w ogóle głównego, również do Germanii, również w SS Wikingu. Był Polizeiführer we Włoszech. To było najwyższe stanowisko policyjne we Włoszech. Artystą, grafikiem. Tak. I został oryginalnie awansowany 20 kwietnia w dzień urodzin Hitlera 1944 roku
został Oberführerem SS. Ale wyobraź sobie, po wojnie dostał pardon podczas Norymbergi w ogóle. No. Także nie było jakby, nie zapłacił w żaden sposób, uznano to za... No takich wysokich funkcji, ciekawe, nie? Tak. Ale to już nawet symbolicznie, bo jakby tutaj generalnie jakby mówimy o symbolicznych karach, ale... Zmarł w roku 1985 i pracował do śmierci jako właśnie grafik porcelany w jednej z niemieckich fabryk. Więc taka Szczęściarz. Chyba tak, Jak prawda? zwykle. Chyba Większość tak, z no. nich. Jak większość z nich. To jest trochę Ale pytanie. ciekawe. To jest ciekawe i to już jest takie pytanie, no bo to trafia do takiego muzeum. No bo co z takimi rzeczami robisz, tak? My kiedyś o tym rozmawialiśmy i ty wyraziłeś jednak takie zdanie, że pewne rzeczy nie powinny być wystawiane. A jak sądzisz z takim gobelinem? Co powinno się jakby wydarzyć Wiesz w tym co, wypadku? no, ja myślę, że to, ja nie wiem, bo tam mówiłeś o Pensylwanii, o muzeum Tak, to jest takie, wojskowym, wiesz, tak? Jakby, niszowe no to, tam powiedzmy muzeum. Wiesz co, no trudno powiedzieć, czy to kwestia jest, nie wiem, jakiegoś Muzeum Narodowego Socjalizmu, które tam w delikatnej formie gdzieś tam mają. Wiesz, dzisiaj też są muzea narracyjne, tak? Jakby eksponat jest jakby drugorzędnym elementem jakby muzeum, tak? Pewnie, mój Boże, rozumiem kolekcję na przykład w Muzeum Amerykańskim Wojskowym na przykład tych fantów i łupów, tak? Triumfalnych, które sobie przywozili, nie wiem, tutaj parabelka, tutaj gobelin. Rozumiem. Tak. I tutaj dobry kontekst jakby rzeczywiście w niemieckim bo to- muzeum, jakimś takim historycznym, Tak, bo tutaj należy to poświęconym jakby narodowemu wyważyć, socjalizmowi. prawda? Tak, żeby to nie, Tak. nie dodawać temu Tak, splendoru, tak. tylko Jako przykład wokół tego sztuki, tak? Przypomnienie jakieś no i tam postaci. pokazać historię wokół tego, Tak, która tak, miała tak. miejsce. Ja nie mówię, że, wiesz, że to wiesz, zakopać, spalić i w ogóle to nie w tym kontekście, natomiast no, teraz jeszcze no, w Niemczech no, musiałby powstać koncept wystawy tak naprawdę, wiesz, i tutaj dobry kurator z dobrym omówieniem, z dobrym doborem jakby Ja myślę, że komentarza. to nie szybko się wydarzy. To już jakby kwestia chyba po stronie niemieckiej stoi do Muzeum Wojskowego w Pensylwanii zwrócić się z apelem, czy z prośbą o udostępnienie czasowe na przykład, tak? Tak to widzę. No bardzo mi się ta koncepcja podoba i pewnie... Nie, fajna postać, rzeczywiście, wiesz, no nawet tutaj to, że możemy jakby obalić ten mit Hugona Bossa, tak, że to rzeczywiście on markował, tak, jakby firmował, No tak, a rzeczywistym Znaczy, jakby wiesz co, projektantem tego był kto inny, zwykle to jest tak, że jak jest taki produkt masowy, to tam jest ileś tych osób odpowiedzialnych i tak dalej, prawda? Tak. Natomiast generalnie to jest postać, która jest chyba gdzieś tam zapomniana, no bo Całkowicie. mówi się boss, prawda, Wiesz, i od razu jakby znak równości, natomiast tutaj jest ewidentnie bardzo, ale to bardzo wpływowy człowiek, że jaką okrągłą drogę to nam zajęło. Tak. Super, Ciekawa sprawa. bardzo. Dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękujemy i liczymy na Państwa wsparcie. Link w opisie. Do zobaczenia.